Witajcie, Marcin Gruszczyński, Mikado Fishing Team. Jestem szczęśliwy i podekscytowany, bo dotarła do nas pierwsza jednostka napędowa Force, elektryczny silnik dziobowy marki Garmin w tym kraju. To my po raz pierwszy pokażemy Wam, co zawiera pudło. Dotarł model z 57-calową stopą. Są tam dwie wersje, również 50-calowa. Zobaczcie, co zawiera pudełko. Oczywiście całe serce, czyli silnik, kolumna i GPS, przy pomocy którego silnik komunikuje się z naszymi echosondami i innymi urządzeniami Garmin na pokładzie. Drugie pudełko to jest system opuszczania wyposażony w dwa siłowniki gazowe, które pomagają nam w łatwy sposób przy pomocy linki, bez użycia siły opuścić jednostkę po dotarciu na miejsce, z którego chcemy rozpocząć wędkowanie. Kolejne pudło to sterownik, który stawiając na pokładzie jesteśmy w stanie uwolnić obie ręce podczas wędkowania, kierować jednostkę w odpowiednią stronę, zakotwiczyć w danym miejscu. Możemy go podłączyć do silnika przy pomocy kabla, ale innowację stanowi użycie dwóch baterii AA, co umożliwi nam zrezygnowanie z połączeń przewodowych. No i trzecia ważna rzecz. Silnik wyposażony jest również i w komplecie posiadamy tutaj pilota zdalnego sterowania. Jest to pilot pływający, w razie gdy wypadłby nam za burtę, nie utonie, jesteśmy w stanie go podjąć, ale co najważniejsze, tym silnikiem jesteśmy w stanie sterować za pomocą gestów, czyli wskazywać silnikowi, gdzie chcemy płynąć. Wskazujemy trzcinki, pod które ma podpłynąć i w tamtym kierunku ten silnik nas zaprowadzi. Według producenta, i wierzę, że tak jest to najmocniejsza jednostka napędowa, najmocniejszy silnik dziobowy, jaki pojawił się na rynku. Zachęcam Was do zapoznania się z tym produktem, będziemy go montować i pokazywać Wam więcej szczegółów. Zmontowaliśmy już silnik Force, czyli nowość Garmina na sezon 2020. Pierwsza jednostka napędowa Force, jaka znalazła się w Polsce. Chcę Wam pokazać, jak wygląda zamontowany prowizorycznie na uchwycie ten silnik i zaprezentować, jak można sterować za pomocą pilota tym silnikiem. Silnik posiada 20 biegów, to bardzo dużo. Konkurencyjne silniki są w stanie stopniować tylko do 10. Ten silnik posiada 20 biegów poruszania śruby. To tyle, jeśli chodzi o sterowanie pilotem. Kolejny element, który umożliwia nam sterowanie jednostką napędzaną tym silnikiem dziobowym, to pedał, który umożliwia nam kierowanie na łowisku, kiedy wiadomo, mamy obie ręce zajęte łowiąc ryby, kierowanie, dodawanie gazu, kotwiczenie w miejscu i w bardzo wygodny sposób jesteśmy w stanie naszą jednostkę prowadzić, używając tylko jednej stopy. Silnik posiada zamontowany przetwornik GT54 UHD. Jest to najlepszy przetwornik, jaki firma Garmin oferuje nam do naszych echosond. Kompatybilny z inną nowością, jaka pojawiła się już na rynku, czyli echosondą EchoMap Ultra. Tu mamy model 102 SV, czyli z 10-calowym wyświetlaczem. Na ekranie prezentujemy bardzo prosty sposób wypinania tego ekranu, który doskonale trzyma ekran naszej echosondy podczas poruszania się w dużych prędkościach na nowoczesnych łodziach wędkarskich. Zaprezentuję Wam oczywiście, echosonda jest kompatybilna z przetwornikiem LiveScope, również tańszą wersją przetwornika LiveScope, czyli LVS-12. Tutaj widzimy montaż przetwornika w wersji demo skierowany do przodu.
Możemy również zamontować sobie w wersji w dół, wtedy widzimy jakby obraz stricte z podłodzi, a nie kierunkowo w którąś stronę. Ta jakość Ultra HD, obrazu Ultra HD najlepiej widoczna jest na bocznym sonarze. Zobaczcie, jak wyraźnie widać każdy kamień, każdy głaz. Podczas szukania danej miejscówki, jeśli chcielibyśmy napłynąć, dajmy na to, na ten kamień, jesteśmy w stanie skierować, nazwać sobie ten punkt i dokładnie na niego napłynąć. Zobaczcie. Mamy punkcik 0012, tak go roboczo nazwaliśmy. Jesteśmy w stanie skierować łódkę na ten odczyt bocznego sonaru. To jedna z ciekawostek i możliwości, jaką ta ekosonda posiada. Zademonstruję Wam jeszcze, jak wygląda wymontowanie samego ekranu, który zdejmujemy z pokładu jednostki. Mamy klips. Poprzednie rozwiązania to były wciski tylko na pin. Tu mamy klips, który zabezpiecza nam nasz ekran przed wypadnięciem z uchwytu przy podróżowaniu w dużych prędkościach na sporych falach. Montaż w drugą stronę również dziecinnie prosty, ale bardzo mocno trzymający urządzenie. To jest wersja 10-calowa. Oczywiście występuje również ekosonda EchoMap Ultra 122 SV o przekątnej ekranu 12 cali. Słuchajcie, po pojawieniu się silnika dziobowego Force w tej chwili wszystkie urządzenia na naszych łódkach służące do nawigacji, skanowania dna są w pełni kompatybilne. Jednostka tak uzbrojona naprawdę osiąga niesamowite możliwości poszukiwania ryb, skanowania dna, nawigowania do odpowiednich miejsc. Także zachęcam Was do zapoznania się z tymi produktami i uzbrojenia swoich łódek w te urządzenia.